Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak korzystać z narzędzia Korpusomat. Służy ono do tworzenia i przeszukiwania korpusów tekstów. Na początku należy zarejestrować się w serwisie. Aby to zrobić, wystarczy podać swój adres mailowy i ustawić hasło. Klikamy zatem login/rejestracja, a następnie utwórz nowe konto. I podajemy swój login i hasło. Na wprowadzony adres mailowy przyjdzie wiadomość z linkiem do aktywacji konta. Kiedy już jesteśmy zalogowani, mamy przed sobą widok korpusów językowych stworzonych przez nas, udostępnionych dla nas oraz udostępnionych publicznie. Aby utworzyć własny korpus, klikamy Nowy korpus w panelu na górze. Przechodzimy do uzupełniania parametrów. Na początku wpisujemy nazwę korpusu oraz, jeżeli chcemy, możemy dodać opis. Poniżej uzupełniamy schemat metadanych, czyli ustalamy, jakimi metadanymi mają być opisane teksty, które znajdą się w korpusie. Autor i tytuł to pola obowiązkowe, natomiast poniżej domyślnie znajdują się rok wydania, miejsce wydania i gatunek. Są to dodatkowe metadane, którym można zmieniać nazwy, usuwać je, a także dodawać nowe parametry i nazywać je według uznania. Na podstawie tego schematu metadane tekstów będą uzupełniane. Następnie wybieramy warstwy przetwarzania tekstów, parsowanie zależnościowe i lub rozpoznawanie jednostek nazewniczych. Od niedawna jest też dostępna analiza wydźwięku emocjonalnego. Możemy zatem wybrać, czy chcemy w tym celu skorzystać z oryginalnego lub wzbogaconego słownika emocji. Poniżej, po kliknięciu ikony zębatki, można wybrać, z którego słownika Morfeusza chcemy korzystać. Kiedy zakończymy ustalanie parametrów, klikamy przycisk Utwórz, czym przechodzimy do kolejnego etapu. Nowo utworzony korpus wyświetli się wraz z parametrami, które ustaliliśmy. Z tego miejsca można dodawać do korpusu teksty, a następnie przeszukiwać je. Aby dodać tekst, klikamy różowy plus w prawym dolnym rogu. Następnie dodajemy tekst do korpusu, dodając plik ze swojego urządzenia, albo podając do niego link, jeżeli jest to tekst z internetu. Po wybraniu tekstu klikamy Pobierz i czekamy, aż się załaduje, a następnie uzupełniamy jego metadane poniżej, zgodnie z tym, co ustaliliśmy wcześniej w parametrach. Można także anulować dodanie tekstu, klikając przycisk Usuń. Po uzupełnieniu metadanych i kliknięciu Dodaj, tekst znajdzie się na liście tekstów zawartych w korpusie. Żółte kółeczko przy nim w rubryce Stan oznacza, że trwa przetwarzanie, co zresztą widać, kiedy najedziemy na nie kursorem. Kiedy tekst zostanie przetworzony, jego status zmieni kolor na zielony, oznaczony jako przetworzony prawidłowo. Pojawi się również informacja o liczbie segmentów oraz procencie, jaki dany tekst stanowi w korpusie. W rubryce Operacja mamy wówczas dostępne 3 opcje: Edytuj metadane, Edytuj tekst oraz Usuń. A ponieważ korpus zwykle zawiera więcej niż jeden tekst, to dodamy teraz jeszcze kilka innych lektur szkolnych. Ja tutaj wybrałam lektury, które dodaję teraz za pomocą linków z portalu Wolne Lektury, a potem wpisuję autorów i tytuły tych książek. W trakcie przetwarzania możemy dodawać kolejne teksty do kolejki. Jeżeli w rubryce Stan znajduje się szare kółeczko, tak jak tu, to znaczy, że plik oczekuje w kolejce na przetwarzanie. Kiedy nasz korpus jest już gotowy, możemy zabrać się za przeszukiwanie go oraz podejmowanie innych działań, takich jak wyświetlanie statystyk korpusu, porównanie korpusu z innym, pobranie plików korpusu, udostępnienie korpusu oraz edytowanie korpusu. Przejdźmy zatem do odpytywania naszego korpusu. Aby rozpocząć, klikamy ten przycisk po prawej stronie. Zostaniemy wówczas przeniesieni do ekranu wyszukiwania. W polu Zapytanie wpisujemy to, co chcemy wyszukać. Jeżeli chcemy wyszukać jakieś konkretne słowo lub wyrażenie, wystarczy je wpisać, a następnie kliknąć przycisk Wyszukaj poniżej. Przy każdym wyniku po prawej stronie mamy symbol drzew zależnościowych, który można kliknąć, aby zobaczyć drzewo zależnościowe w 3 dostępnych formatach: klasyczne, kompaktowe oraz pudełkowe.
Natomiast jak najedziemy na wynik, wyświetlą się informacje gramatyczne na jego temat. Zapytania do korpusu wpisuje się w języku CQL, czyli Corpus Query Language. Więcej informacji na temat tego języka i sposobu wpisywania zapytań znajduje się w opisie pod filmem. Tutaj natomiast pokażę tylko, jak wygląda konstruktor zapytań. Jest to przydatna funkcja dla osób nieznających języka CQL, aby mogły wyszukać to, co je interesuje w bardziej intuicyjny sposób. W atrybucie segmentu wybieramy, do jakiej kategorii ma należeć segment, który chcemy znaleźć. Następnie, jeżeli wybraliśmy formę podstawową lub tekstową, wpisujemy, jakie słowo konkretnie nas interesuje w tej formie. Na końcu ustalamy, czy chcemy wyszukać to, co właśnie wpisaliśmy, czy przeciwieństwo tego. Można dodawać więcej parametrów tego segmentu, klikając przycisk plusa po prawej stronie. Analogicznie można je również usuwać za pomocą minusa. Można dodawać więcej takich zapytań o segmenty, klikając Dodaj segment poniżej. Kiedy skończymy, klikamy Zapisz i nasze zapytanie pojawi się w polu wyszukiwania we właściwej formie. Obok konstruktora zapytań znajduje się opcja ograniczenia wyników wyszukiwania do tekstów, które spełniają określone przez nas kryteria. Tutaj można ustalić, jakie metadane mają być brane pod uwagę i w jaki sposób. Przeszukajmy sobie tutaj na przykład jedynie dzieła Andersena. Możemy dodawać dowolną liczbę takich ograniczeń, klikając przycisk Dodaj ograniczenie pod spodem, a także usuwać każde z nich, klikając przycisk minusa obok. Aby z powrotem zwinąć menu dodawania ograniczeń, klikamy ponownie metadane. Obok znajduje się opcja wyszukiwania statystyk w naszym korpusie. Aby z niej skorzystać, klikamy Statystyki, następnie włączamy tę funkcję. Potem wybieramy, według jakich kryteriów chcemy grupować wyniki oraz ile wyników chcemy uzyskać. Kiedy klikniemy Wyszukaj, statystyki pokażą się pod wynikami wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania można pobrać, wybierając, w jakim formacie chcemy je mieć i klikając Pobierz wyniki. Ostatnią rzeczą, jaką można wyszukać w korpusomacie, są profile słów, dostępne jedynie dla korpusów posiadających warstwę anotacji zależnościowej. Profile słów polegają na wyszukaniu w tekście słów, które często łączą się z wybranym wyrazem w związki syntaktyczne określonego rodzaju. Aby użyć tej funkcji, w pole słowo wpisujemy słowo, którego profil chcemy obliczyć. Możemy także opcjonalnie wpisać obok po prawej stronie słowo, z którym chcemy je porównać. Następnie wybieramy, jaka część mowy nas interesuje oraz czy chcemy wyszukiwać po lematach czy formach w tekście. Poniżej ustalamy minimalną liczbę wystąpień każdej z kolokacji, aby na przykład ominąć pary, które nie powtarzają się, a uzyskały wysoki wynik ze względu na ich rzadkość w korpusie. Następnie klikamy przycisk Wyszukaj i wynik możemy zobaczyć poniżej. Dziękuję za obejrzenie tego tutorialu. Mam nadzieję, że będzie Wam się dobrze korzystało z narzędzia Korpusomat, a jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości, to zapraszam do kontaktu.